W ramach akcji Zwiedzaj ze Stalowowolskim Muzeum nasi pracownicy, historycy i przewodnicy zabiorą Was w niezwykłe miejsca w Stalowej Woli, Rozwadowie, Charzewicach czy Zbydniowie. Witajcie w kolejnym odcinku naszego cyklu Zwiedzaj ze Stalowowolskim Muzeum. W ramach akcji Polskiej Organizacji Turystycznej Odpoczywaj w Polsce. Tym razem jesteśmy w Zbydniowie, podkarpackiej miejscowości znajdującej się nieopodal Stalowej Woli. Zbydniów znajduje się na wschodnim szlaku rowerowym Green Velo, więc jeśli planujecie rowerowe wypady, uwzględnijcie to miejsce w swoich wycieczkach. W tej chwili jesteśmy obok dworku rodziny Chorodyńskich, gdzie w 1943 roku dokonano zbiorowego mordu na rodzinie Chorodyńskich i ich gościach. Niebawem rocznica tej tragicznej historii. Dowiedzcie się, czy ktoś przeżył tę masakrę, czy inicjatorów dosięgła sprawiedliwość i do kogo dziś należy posiadłość. Był 24 czerwca 1943 roku. W dworku, który stoi za mną, odbywał się ślub Teresy Wańkowiczówny z Iwonem Mierzejewskim. Była to kuzynka rodziny Chorodyńskich, do których właśnie ten obiekt należał. Natomiast Mierzejewski był kolegą Zbigniewa z czasów gimnazjalnych. Ślub odbywał się w dworskiej kaplicy. Sakramentu młodym udzielił proboszcz z Zaleszan, ksiądz Jakub Przybyłowicz. Po ceremonii goście, rodzina Chorodyńskich udali się na posiłek do dworku. I w trakcie tego poczęstunku wydarzyło się coś niezwykłego. Przed dwór przyjechał niemiecki samochód, objechał gazon, a z samochodu padło kilka strzałów. Zaniepokojony gospodarz wyszedł na zewnątrz sprawdzić, co się stało. Wkrótce samochód odjechał sprzed dworu. Goście spodziewali się, że tej nocy wydarzy się coś niezwykłego. I ten incydent zapowiadał nieszczęście, które wydarzyło się jeszcze tego samego dnia przed północą. Po południu młoda para wyjechała w skromną podróż poślubną do Sandomierza. Natomiast pozostali domownicy wieczorem szykowali się do odpoczynku. Niestety, tuż przed północą do dworu w Zbydniowie przyjechały niemieckie samochody. Otoczyły budynek, oświetliły go swoimi reflektorami. Do środka weszli żołnierze SS. Jako pierwsza od strzałów zginęła siostra Zbigniewa Chorodyńskiego, Maria Kowerska. Następnie Niemcy przeszli przez cały budynek, zastawali kolejnych gości w łóżkach, na schodach, ukrytych za szafą. Każdy z nich niestety poniósł śmierć. 19 osób zostało zamordowanych. Gospodarze, goście oraz pracownicy znajdujący się wówczas w dworze. Udało się jedynie zbiec na strych dwóm synom Zbigniewa, Zbigniew i Andrzej. Matka skierowała ich na strych i tam pod podłogą w skrytce przeczekali aż 4 dni, nim Niemcy opuszczą pałac, w którym dokonali masakry. 4 dni bez jedzenia, picia, w jednej niewygodnej pozycji. A ponieważ Niemcy bardzo skrupulatnie sprawdzali dworek, czy na pewno wszyscy zostali zamordowani, zorientowali się, że 2 łóżka zostały przyszykowane na noc i z tego wynikało, że 2 osób nie zastrzelili, nie znaleźli. Dlatego chodzili, sprawdzali, znaleźli się także na strychu. Na szczęście nie znaleźli tam ukrytych młodych Chorodyńskich. Po 4 dniach uciekli ze swojej kryjówki i przez Kotową Wolę, gdzie zatrzymali się u znajomego, dzięki pomocy ludziom z podziemia przedostali się do Warszawy. Natomiast sama masakra, która była aktem niezwykle brutalnym i bestialskim, ponieważ musimy wiedzieć, że ginęli nie tylko mężczyźni, ale przede wszystkim bezbronne kobiety, a także dzieci. Wśród nich była chociażby 14-letnia córka Chorodyńskich. Zbrodniarze nie mieli żadnych skrupułów.
Tym bardziej, że ta młoda dziewczyna, kiedy zorientowała się, że zginęli jej rodzice, jej najbliższa rodzina, po prostu poprosiła oprawców o to, aby i ona zginęła. Oni oczywiście bardzo skrupulatnie spełnili jej życzenie. Tej masakrze przyglądał się dowódca oddziału SS oraz inicjator tego tragicznego zdarzenia. Martin Fuldner był zarządcą majątku rodziny Lubomirskich w Charzewicach. Był człowiekiem niezwykle zachłannym i upatrzył sobie majątek Chorodyńskich jako świetnie prosperujący, chciał go po prostu przejąć. Natomiast pod pozorem walki z partyzantami, z którymi zresztą rodzina Chorodyńskich oczywiście była związana i należała do organizacji podziemnych, pod pozorem właśnie niszczenia polskiego podziemia została przeprowadzona ta masowa egzekucja. Zamordowani zostali odarci z odzieży i przewiezieni na platformach do zbiorowej mogiły, gdzie ciała zasypano wapnem, aby oczywiście zatrzeć wszelkie ślady tej makabrycznej zbrodni. Miejscowa ludność została wezwana do tego, aby wysprzątać dwór Chorodyńskich, który po tym zdarzeniu sprawiał przygnębiające wrażenie. Wszystko ociekało krwią, dom był zdemolowany, chociaż oczywiście Martin Fuldner zdołał wywieźć z majątku cenniejsze rzeczy, które wcześniej sobie upatrzył. Była to wstrząsająca tragedia, która dotarła również, wiadomość o niej dotarła również do władz Generalnego Gubernatorstwa. Nawet oni byli zszokowani brutalnością tej przeprowadzonej akcji. Jak wspominałam, z masakry uratowało się dwóch synów Zbigniewa Chorodońskiego. Trzeci z nich w tym momencie przebywał poza Zbydniowem. Oprawców nie spotkała zasłużona kara, dlatego o sprawiedliwość upomnieli się ocaleni synowie Zbigniewa Chorodyńskiego. W październiku 1943 roku do Zbydniowa przyjechała 4-osobowa grupa warszawskiego Kedywu. Wśród tej grupy znaleźli się także ocaleni synowie Zbigniewa Chorodyńskiego. Mieli ze sobą rozkaz podpisany przez legendarnego generała Nila. Rozkaz ten upoważniał ich do likwidacji Fuldnera i synowie Chorodyńskiego przeprowadzili tę akcję bardzo dobrze i precyzyjnie. Wszystko się udało. Nawiązali kontakt z podziemiem w Rozwadowie oraz Zbydniowie. Przebrani w niemieckie mundury przyjechali do Charzewic, gdzie właśnie znajdował się Fuldner. Weszli do dworu, odczytali mu wyrok i go wykonali. Kiedy już wykonano wyrok na Fuldnerze i jego synu, przyjechała także ze Stalowej Woli żona Martina Fuldnera. Ona także została zabita. Po sprawnie przeprowadzonej akcji wszyscy 7-osobowa grupa opuściła Charzewice. Warszawski oddział powrócił właśnie do Warszawy. Niestety los ocalonych synów rodziny Chorodyńskich nie był szczęśliwy. W osławionej akcji na warszawski Pawiak obaj zginęli, zarówno Andrzej, jak i Zbigniew. Natomiast sam dwór po wojnie pełnił różne funkcje. Najdłużej był ośrodkiem zdrowia przeznaczonym tutaj dla okolicznych mieszkańców. Obecnie dworek pozostaje pusty i niewykorzystany. Przez kilkanaście lat własnymi siłami remontował go pan Mieczysław Paterek, obecnie już nieżyjący. Natomiast wstęp do całego założenia jest jak najbardziej wolny i bezpłatny. Można wejść do parku, podziwiać zieleń i budynki, które na szczęście ocalały. Zarówno dwór, jak i letnią kuchnię oraz oranżerię.